Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie wspólnie z pracownią projektową Dear Design pokażemy Wam mieszkanie, które praktycznie idealnie odpowiada na potrzeby mieszkańców. Znajdziemy tu m.in. szafy na wymiar, które zostały dostosowane co do centymetra do przechowywanych w nich rzeczy oraz zintegrowany system nagłośnienia obecny w kilku pomieszczeniach. Cześć, jestem Maja, jestem architektem w pracowni Dear Design. Dzisiaj obejrzycie mieszkanie, które miałam okazję zaprojektować. Mieszkanie ma ponad 100 metrów, przeznaczone jest dla małżeństwa wraz z synem oraz 2 pupili. Pomimo tak dużego metrażu mogłoby się wydawać, że jest to proste wyzwanie. W tym przypadku tak nie było. W mieszkaniu każdy z użytkowników ma swoje własne miejsce. Jest to pokój do pracy, jest to pokój relaksu, sypialnia, pokój dla syna oraz 2 łazienki, które również dzielą się na łazienkę damską i męską. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu mamy ławeczkę, gdzie możemy odłożyć torby z zakupami, łazienkę, gdzie możemy umyć ręce i szafę, gdzie możemy schować naszą kurtkę, a na dole zostawić buty w specjalnej wnęce, która została pomyślana głównie pod kątem odkurzacza, żeby miał swoje stałe miejsce, ale też pod takim kątem, że możemy odłożyć buty i one nie zajmują nam miejsca w tej przestrzeni komunikacyjnej, są z boku, nie rzucają się w oczy. Komunikacja w mieszkaniu została podzielona na 2 strefy. Pierwsza jest to strefa wejściowa, specjalnie wydzielona szarym kolorem na ścianach, suficie oraz podłodze, oraz korytarz, który prowadzi do pomieszczeń. Pracę nad projektem rozpoczęłam już na etapie zmian lokatorskich. Karta deweloperska uwzględniała wejście do pokoju syna od strony holu. Dzięki lekkim korektom udało się wygospodarować przestrzeń na szafę wiszącą, a wejście do właśnie wspomnianego pokoju jest od strefy dziennej. Za stołem znajduje się taki uskok w ścianie, płytka wnęka, którą tak naprawdę można by było wyłożyć tą samą tapetą, całą ścianę pomalować jednym kolorem i nie byłoby jej specjalnie widać. Natomiast takie elementy architektoniczne warto czasem właśnie wyeksponować, dodatkowo podkreślić, tak jak tutaj zostało to zrobione drewnianymi lamelami, bo w ten sposób można osiągnąć bardzo fajny efekt wizualny. Czyż nie jest pięknie z tym okrągłym lustrem? Strefa dzienna ma około 27 metrów. W niej znajduje się kuchnia, strefa wypoczynkowa oraz jadalnia. Nie lada wyzwaniem projektowym było zapewnienie dogodnej komunikacji na taras oraz możliwość mobilnego przestawiania stołu i rozkładania jego dla większej ilości gości. Mieszkanie posiada bardzo dużą ilość detali, ale na specjalną uwagę, według mojej opinii, zasługuje właśnie ten regał, w który wkomponowany został grzejnik dekoracyjny. Regał pełni funkcję miejsca do odstawiania drobnych elementów, posiada wewnętrzny barek, a kolorystycznie nawiązuje do podłogi w całym mieszkaniu. Te dekoracyjne okręgi na ścianie to lampy. One dają delikatne światło od tyłu, oświetlając ścianę, więc nie są lampami oświetlającymi pomieszczenie, tylko takimi dekoracyjnymi. I kiedyś kupiłam taką i okazało się, że miała po prostu listwę LEDową ukrytą tutaj w środku, przez co patrząc na nią od boku po prostu patrzyło się prosto na to źródło światła i to było rażące i nieprzyjemne. W momencie, gdyby powiesić taką lampę na końcu pomieszczenia, na końcu korytarza, tak, że nie mamy szansy spojrzeć od boku, to by wyglądało fajnie, ale u mnie niestety to nie była taka lokalizacja. Gdy więc zobaczyłam lampy w tym mieszkaniu, od razu przypomniałam sobie tamtą sytuację i sprawdziłam, jak działa to rozwiązanie tutaj. I wyobraźcie sobie, nie ma problemu. Źródło światła zostało umieszczone w taki sposób, że nawet patrząc od boku, światło nie będzie nas raziło i lampa będzie wyglądała pięknie. W mieszkaniu zaprojektowałam również udogodnienia technologiczne, jak nagłośnienie w salonie, nagłośnienie w łazienkach oraz projektor w sypialni. Kuchnia jest otwarta na salon, jednak jest otwarta tylko jednym narożnikiem, więc tak naprawdę ten kuchenny rozgardiaż, który tu może mieć miejsce podczas gotowania, nie wpływa aż tak na nas przebywających w salonie. Połączenie blatu i wysokiej zabudowy w narożniku często jest problematyczne. Kiedyś pokazywałam Wam fajną szafkę zrobioną w tym miejscu, otwieraną na blat, w której można schować sprzęty AGD, a jak widzicie, nie trzeba też tej przestrzeni zabudowywać i sprzęty ukryte w takim narożniku, w takiej wnęce, tak naprawdę też nie rzucają się w oczy, nie widać jak są duże i naprawdę fajnie się tutaj komponują.
Ściana z tej strony kuchni również została zagospodarowana. Nie ma tu zwykłego blatu roboczego, takiego głębokiego, który mógłby też zmniejszyć wejście do kuchni, tylko jest płytszy blat, który znajduje się również wyżej, dzięki czemu można wygodnie przy nim usiąść i zjeść szybkie śniadanie. Ściana ta została przyozdobiona sztukaterią wraz z cegłą. Sztukateria powiela się również na tym długim korytarzu. Jest ona zaakcentowana nietypowym malowaniem. Zdarzało mi się już pokazywać Wam miejsca do pracy w domu, jednak przeważnie to były nieduże biurka przygotowane z myślą o pracy na jednym laptopie. Sama działam na laptopie, jednak bardzo doceniam takie duże biurka jak to, bo nawet jeżeli korzystamy tylko z jednego komputera, to przecież mamy jakiś swój planer, kalendarz, miejsce na notatki, chcemy gdzieś odłożyć dokumenty. Wiecie jak jest. Gdzieś jeszcze ten kubek z herbatą powinien się zmieścić, lampka i nagle się okazuje, że na małym biurku to wszystko nam się po prostu nie zmieści. Nie ma opcji. A na takim już jak najbardziej mamy duży komfort korzystania z przestrzeni. Nie musimy tracić czasu na przestawianie jednych dokumentów na drugie. Co więcej, tutaj zmieściły się również 3 monitory. Zarówno ten z laptopa, jak i 2 takie wolno stojące, z czego jeden jest pionowy, co jest bardzo nietypowe i może dzisiaj, kiedy dużo czasu spędzamy na telefonie, to już ten pionowy obraz nie robi na nas aż takiego wrażenia, jednak tak naprawdę na komputerze rzadko zdarza się z takich pionowych monitorów korzystać. One są bardzo wygodne na przykład do czytania plików w PDF-ie. Tutaj mamy nie tylko duży blat, ale też duże, wygodne krzesło, fotel obrotowy z wysokim oparciem i podłokietnikami, dzięki czemu nawet po wielu godzinach pracy nie czujemy się aż tak zmęczeni jak po siedzeniu na zwykłym krześle. I obok mamy też dużo półek, zarówno półkę na drukarkę, jak i na książki. Tutaj jest też zamknięta szafka, gdzie możemy schować te rzeczy, których nie chcemy mieć na wierzchu. Bardzo wygodny kącik i myślę, że taka przestrzeń do pracy może sprawić, że ta praca zdalna nie będzie aż taka straszna. Pokój do pracy to również miejsce na realizowanie swoich pasji, również muzycznych. Dlatego jest miejsce na sprzęt, a ściana została specjalnie wykończona filcowymi panelami, które pomagają trochę wygłuszyć pomieszczenie. Zostawiamy za sobą pokój do pracy i idziemy dalej korytarzem do kolejnych pomieszczeń w tej części bardziej prywatnej. Tu mamy pokój do relaksu z ciekawie podświetlonym lustrem i na końcu sypialnia oraz łazienka, do której zajrzymy za moment. A teraz przyjrzyjmy się szafom, które są tutaj na całej długości korytarza i dają miejsce do przechowywania większe niż 4 wielkie szafy wolno stojące. I ostatnia z tych szaf to szafa gospodarcza, która ma, jak widzicie, ażurowe drzwiczki, żeby pralka i suszarka, które tu się znajdują, mogły się lepiej wietrzyć. Nim te szafy zostały zaprojektowane, właściciele dokładnie sprawdzili, co chcą w nich przechowywać i ile miejsca te rzeczy zajmują. I na tej podstawie zostało rozplanowane wnętrze szaf i dlatego niektóre z nich wyglądają tak nietypowo. W mieszkaniu powielają się materiały, przede wszystkim ratan, naturalne drewno czy akcenty złota. W początkowym projekcie sypialnia była większa i ściana dochodziła tam aż do drzwi. Jednak ze względu na sąsiadującą z sypialnią łazienkę, układ ścian został zmieniony, by w łazience zmieścił się również wygodny prysznic. Dlatego tutaj mamy takie wcięcie w sypialni, które zostało obudowane z 2 stron szafami. Tu mamy półki, które są otwarte ze względu na klimatyzację, by nie było kolizji z frontem. Następnie szafkę. Tutaj jest bok szafy, więc nie ma frontu, a jedynie lustro, które w sypialni oczywiście się przydaje. I tu dalej mamy 2 duże szafy na ubrania, w których są nie tylko wieszaki, ale również na dole szuflady, więc są bardzo komfortowe. I na końcu znowu mamy otwarte półki, gdzie można szybko po coś sięgnąć i znowu nie ma kolizji frontu ze stolikiem. Prysznic znajduje się właśnie w tej wnęce wygospodarowanej sypialni, o której mówiłam Wam przed chwilą. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę w tej łazience prysznic zmieściłby się tak czy siak, nawet gdyby nie powiększać łazienki kosztem sypialni, jednak wtedy nie byłoby tak przestronnie i wygodnie jak jest teraz.
Są też pewne triki, które możemy stosować w łazienkach, by optycznie powiększyć przestrzeń, jak na przykład przejrzyste w pełni szyby prysznicowe, które są barierą dla wody, a dla oczu już nie aż tak bardzo. I takim trikiem jest też zostawienie wnęki na wysokości oczu, bo wtedy patrząc widzimy przed sobą przestrzeń i nie ma znaczenia, że na górze jest szafka i na dole też jest zabudowa. A gdyby pociągnąć szafkę do samego dołu, to jednak czulibyśmy, że ta ściana jest po prostu bliżej, a łazienka jest mniejsza. Druga łazienka, która znajduje się przy wejściu, ma wprowadzoną podłogę z holu. Łazienka jest łazienką kobiecą, a wyróżnia ją duże lustro z dobrym oświetleniem oraz wanna. Pod umywalką są dwie szuflady, czyli, jak już wiele razy Wam mówiłam, najwygodniejszy sposób przechowywania, zwłaszcza małych rzeczy, które wszystkie chcemy mieć pod ręką. To, co jednak tu jest szczególnie ciekawe, to wysokość tych szuflad, gdyż została ona dostosowana w taki sposób, by pod nimi zmieściła się kuweta dla kota. W końcu koty też są mieszkańcami tego domu. A jak już przy ciekawych meblach jesteśmy, to spójrzcie też tu, gdzie mamy szafkę nad toaletą, czyli dość standardowo, a oprócz tego również tu od boku. Jest to dość wąska szafka z głębokimi półkami, ale tak naprawdę szkoda by było tę przestrzeń na stałe zabudować w momencie, kiedy możemy schować tam jeszcze jakieś rzeczy. W tym filmie to już wszystko, ale jeżeli jesteście wciąż głodni inspiracji, to zapraszam Was zarówno do naszych innych home tourów, jak i na profil pracowni projektowej Dear Design, gdzie znajdziecie więcej ich świetnych realizacji. Linki zostawię Wam oczywiście w opisie filmu. Będzie tam również odnośnik do naszego sklepu, w którym możecie kupić album Polskie Wnętrza. Serdecznie polecam. A teraz czekam na Wasze komentarze, łapki w górę i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie, bo subskrybujecie Wnętrza Zewnętrza, prawda? Pa, pa!